Polska to niezwykła kraina, pełna pięknych miejsc, które kryją w sobie wiele tajemnic. I to właśnie tajemnice będą kluczem do naszej dzisiejszej podróży. Ruszamy w trasę na Dolny Śląsk w poszukiwaniu miejsc niezwykłych i tajemniczych. Tottenburg, czyli martwy zamek albo martwy gród. Wokół tego miejsca narosło sporo mitów. Dziwne obrzędy, inicjacje żołnierzy SS, rytuały okultystyczne. To wszystko sprawiło, że w świadomości wielu utrwaliła się inna nazwa. Ostatnia świątynia Hitlera. Hasło medialnie bardzo dobre, bo w dalszym ciągu wszystko, co związane z Hitlerem, budzi duże zainteresowanie i emocje. Prawda o Tottenburg może być jednak trochę inna, chociaż twierdzenie o związku z nazistami jest jak najbardziej uzasadnione. Mauzoleum wybudowano w latach 1936-1938, prawdopodobnie po to, żeby przypodobać się Hitlerowi i zmazać jego złe wrażenie o mieście i jego mieszkańcach. Kiedy przyszły Führer odwiedził Wałbrzych, czyli dawny Waldenburg w 1932 roku, zaledwie pół roku przed przejęciem władzy, nie został dobrze przyjęty przez miejscową społeczność, która w większości nie uległa nazistowskiej propagandzie. Oficjalnie Tottenburg poświęcono 170 tysiącom Ślązaków, którzy zginęli w I wojnie światowej i w wypadkach w kopalniach oraz 25 lokalnym bojownikom narodowo-socjalistycznym. Co tu się działo i jakie rzeczywiście znaczenie budowla miała dla miejscowych działaczy NSDAP? Tego się już chyba nie dowiemy. Chciałem powiedzieć, że trochę jesteśmy rozczarowani, bo nie dostaliśmy się do środka, ale weszliśmy na wzgórze w Wałbrzychu. No i zobaczyliśmy tą budowlę, która nosi teraz miano ostatniej świątyni Hitlera. To jedyna taka budowla, jaka ostała się w Europie. Wszystkie inne mauzolea tego typu zostały wysadzone w powietrze albo rozebrane. Ten jeden się ostał, no i nie wiadomo teraz dalej, co z nim będzie. Z Wałbrzycha jedziemy do oddalonej o niespełna 30 km Kamiennej Góry. To kolejne miasto, które skrywa tajemnice z czasów II wojny światowej. W latach 1943-1944 Niemcy przenoszą tu zakłady działające dla przemysłu wojennego. W tym budynku, w którym przed wojną mieściła się tkacka fabryka Grunfelda, pracę rozpoczyna zespół konstruktorów firmy Arado, który pracuje nad nowatorskim samolotem typu latające skrzydło. Odrzutowym bombowcem, za pomocą którego Niemcy chcą przeprowadzać naloty na cele strategiczne na terenie Stanów Zjednoczonych. Zaraz obok budynku znajduje się wejście prowadzące do podziemi, które ciągną się prawie pod całym miastem. Tutaj Niemcy rękami więźniów z filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen budują kolejny podziemny kompleks. Jakie było przeznaczenie tego miejsca? Tego w dalszym ciągu nie wiadomo. Ruszamy eksplorować część podziemi, przez które prowadzi turystyczna trasa i znajdujemy tam sporo eksponatów, w tym jedyną w Polsce makietę wspomnianego wcześniej bombowca, samolotu Arado E-555. Siedemnaście kilometrów od Kamiennej Góry trafiamy na kolejne niezwykłe miejsce. Miedzianka. Miasto, które zniknęło. Przez stulecia Miedzianka, kiedyś nazywana Kupferberg, tętniła życiem. Teraz pozostał tu samotny kościół i kilka budynków. Właśnie jesteśmy gdzieś w okolicach rynku. Tutaj wszędzie były uliczki, zabudowa, tętniło życie. No i pytanie, co się stało, że kilkutysięczne miasto z prawie siedmiowiekową tradycją zniknęło. Tajemnica, jak to często bywa w tym regionie, tkwi głęboko pod ziemią. Miedzianka od lat związana była z górnictwem. Już w XII wieku odkryto tutaj rudy metali. Przez lata wydobywano tu miedź i żelazo. W XV wieku w miasteczku uruchomiono browar i Kupferberg zasłynął w regionie z bardzo zacnego złotego trunku. W XIX wieku Miedzianka przeobraziła się w urokliwą miejscowość wypoczynkową. 2 wojny światowe miasteczko przetrwało praktycznie nienaruszone. Po roku 1945 Rosjanie odkryli w Miedziance duże złoża uranu i tak rozpoczęła się droga do upadku miasta.
To właśnie rabunkowe wydobycie uranu oraz wcześniejsze działania górnicze spowodowały, że ziemia pod miastem została podziurawiona jak szwajcarski ser. W 1972 roku podjęto ostateczną decyzję o wysiedleniu mieszkańców i całkowitym zburzeniu miasta. Czy powodem takich działań były rzeczywiście szkody górnicze, które groziły katastrofą? A może Rosjanie chcieli pod gruzami miasta zakopać prawdę związaną z ich aktywnością w Miedziance? To kolejna tajemnica, której ziemia dolnośląska nie zechce nam już chyba wyjawić. Żeby dopełnić historię, jedziemy do Jeleniej Góry, gdzie przesiedlono mieszkańców Miedzianki. Tam, na jednym z bloków, znajdujemy mural upamiętniający to miasto. Miasto, które zniknęło. Piotrowice to mała miejscowość pod Wrocławiem. Trafiamy tu do parku krajobrazowego, który kiedyś był parkiem przypałacowym. Sam pałac był własnością hrabiów zu Limburg-Strunz, jednej z najstarszych rodzin w Europie. W XIX wieku część parku pełniła funkcję cmentarza i tu właśnie postawiono rodowy grobowiec w kształcie piramidy egipskiej. Skąd taki pomysł? Dlaczego hrabia zu Limburg-Strunz wybrał taki właśnie kształt dla grobowca swojej rodziny? To kolejna zagadka, na którą możecie spróbować znaleźć odpowiedź, odwiedzając to miejsce. Park okazał się znacznie większy niż się spodziewaliśmy. Idziemy i końca nie widać. Na terenie parku trafiamy na jeszcze jeden obiekt nawiązujący swoim kształtem do egipskiej symboliki. Obelisk, który najpierw poświęcony był członkom rodziny właścicieli pałacu, a następnie ustawiono na nim popiersie Bismarcka. Ząbkowice Śląskie to miasto, które kryje w sobie co najmniej dwie tajemnice. Pierwsza to krzywa wieża, zwana Śląską Pizą, która odchyla się od pionu ponad 2 metry. Okoliczności powstania samej wieży nie są znane. Nie wiadomo też, co dokładnie spowodowało jej przechylenie. Według jednych była to źle przeprowadzona przebudowa wieży, a według innych trzęsienie ziemi, które nawiedziło ten region w 1598 roku. Tak czy inaczej, to właśnie dzięki temu budowlanemu defektowi wieża stała się atrakcją turystyczną i symbolem Ząbkowic Śląskich. Druga tajemnica kryje się w dawnej nazwie miasta, które brzmiało Frankenstein. Skojarzenie oczywiste. Czy miasto ma jakiś związek ze słynnym potworem doktora Frankensteina? Cofnijmy się do XVII wieku. Wtedy to Ząbkowice, a właściwie Frankenstein, dziesiątkowała dżuma. Mieszczanie oskarżyli o spowodowanie choroby grupę grabarzy, którzy mieli wykopywać zwłoki z cmentarza, proszkować je, a potem rozsypywać prochy pod progami domów w celu otrucia kolejnych mieszkańców. Według niektórych pisarka Mary Shelley, autorka powieści o szalonym doktorze, który kradł zwłoki z cmentarza, a następnie próbował je ożywić w swoim laboratorium, zainspirowała się tą właśnie makabryczną historią dolnośląskiego miasta i nazwała swojego bohatera Frankenstein, nieświadomie tworząc ikonę popkultury, równie rozpoznawalną jak myszka Mickey czy Lord Vader z Gwiezdnych Wojen. Czy to rzeczywiście prawda? Nie wiemy. Tą tajemnicę Mary Shelley zabrała ze sobą do grobu. To już koniec na dziś, ale w Polsce jest jeszcze wiele niezwykłych miejsc do odkrycia. Subskrybujcie nasz kanał i wpadajcie na kolejne nieoczywiste podróże po Polsce.